Ain't shady, baby, I'm hot, light up a local sun. Pewnie zastanawiacie się, czy to, co za mną stoi, to samo, co stało na poprzednim filmie. Otóż nie. To, co za mną stoi, tam za mną, to jest Twin Brother. Ma nowiutką klatkę, zrobioną w firmie Vickers przez Adama Kozaka, który do swoich produktów daje taką zajebistą tabliczkę z numerem, z homologacją, ze wszystkim. Mega fajny tunel. W który zmieszczą się wszystkie skrzynie biegów. Spójrzcie tutaj na te spawy. To jest po prostu poezja. To tylko Adam w naszym pięknym kraju potrafi zrobić coś takiego. Mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam Z przodu samochodu mamy też fajnie zrobione nadkola, oczywiście z metalu, skrócone górne podłużnice i odpowiednio zrobiona ściana grodziowa, wszystko oczywiście zgodnie z homologacjami FIA. Mamy oczywiście odelżony dach, który nie jest jeszcze zamocowany, jak widzicie. Dach można podnieść. Dzięki temu zrobienie klatki było bardziej dokładne. Umożliwia też to fajne malowanie, ponieważ lakiernicy nie będą się męczyć, tylko zdejmą sobie po prostu dach. Tutaj ten otwór, który widzicie w środku, jest to otwór, przez który będzie można dojść w obie strony. I do dyferencjału i belki zawieszenia, a także w drugą stronę od dołu, do układu chłodzenia, nawiewów, pomp i wszystkich rzeczy, które będą się mieściły w tej tylnej części, wloty powietrza, które będą kierowane z boków, z jednego i z drugiego boku. Powietrze będzie wylatywało przez tylną klapę i będzie chłodziło chłodnicę. Tutaj z tyłu będzie zbiornik, który będzie separatorem jednocześnie oddzielającym olej od powietrza. Olej silnikowy, który przewodami będzie pompowany do suchej misji olejowej. Pokażę Wam teraz, jak wyglądała podróż tego samochodu na to miejsce, na którym stoi. Z miejsca, w którym te wszystkie bariery, które tam są, założono. Jak Ci się podoba? Fajne. Jakbym wiedział, że będziesz kręcił nas, to bym kurde posprzątał, no. Nie masz nic sprzątać, bo nie wiem, czy to użyję. Chłopaków bym ubrał. Bo tam jest taki syf, że nie wiem, czy to użyję. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jakieś znajome samochody. Gardło? O, to niedobrze. Do 6. Ale ty jesteś dużym miłośnikiem złotej felgi, widzę. Przyjdź do mnie tamta, zobaczysz, czym ja się zajmuję. Halt. Coś podłożymy, jakieś deseczki, nie? Będziesz miał takie klepy? Poletki są. Paletki, a Krzysiu, paletki są. Paletki są. To możemy grać w ping-ponga. Stół macie? Ja, on jest chory, nie może mówić, bo go gardło boli, ale coś nam powie, nie? A powiedz mi, jak to się robi, że pączkują u Ciebie te fury? Pączkują, dobrze powiedziane. No, tu jest jedna, a tam jest druga tu. One się rozmnażają? Samo się tak robi? Z Holandii, no to ten. Sklonowane. Z Holandii. A ja myślałem, że z Włoch jednak. Ale wiesz co, ja już ją zabieram, tą furę, bo tu jest tak zimno u Ciebie, że ta włoska fura, to ona tu długo by nie wytrzymała. Ale się ładnie prowadzi na lawecie. I się słucha. Właściwie chciałem już skończyć, ale opowiem Wam historię, jak kupiłem Focusa.
Więc ponieważ znam paru kierowców z Mistrzostw Europy, paru mistrzów Europy jak Kenneta Hansena, We have a plan, and if everything works well, we can follow the plan also. Hvad er I for et par hundehoveder og hængeører? Så snart kvinderne klynker en lille smule, så stikker I halen mellem benene, så bliver I bange, så giver I op. Men vi skal ikke give op. Slaget er tabt, men der er tid til at vinde et nyt. Bare vi står sammen, en for alle, og alle for en. Men der skal handles. Der skal handles nu. Der skal handles hurtigt og dristigt. Det gør det ikke, og det er skidt. Er I med mig, drenge? Så kom. Andreasa Erikssona. Människa kan ju ha all kompetens. Jag försöker omge mig med bra kompetens, bra folk. Och det är också... Josa Sterkensa i jeszcze wielu innych. Zagadałem rok temu z którymś z nich, właściwie to z wszystkimi po kolei, telefonicznie lub face to face, że gdyby czasami pojawił się jakiś fajny samochód, ale wiecie jak jest, nie zapłacę tyle ile normalny customer, czyli nie przyjadę do was z ćwiartką bańki euro i położę ją na stół i powiem, że chcę zajebiste auto, tak jak Tomek Kuchar czy inni kierowcy, tylko po prostu jak będzie jakiś samochód, który jest szybki, a nawet taki, który jest bardzo szybki, ale nie wygląda, albo kierowca nie daje rady, albo jest po sezonie, albo jest zmęczony i ja go sobie przetransformuję pod siebie. Wieśka, tylko handlarz daje 200 pesos za wieśka, tylko. No i powiem wam, że pewnego dnia o godzinie 17 naszego czasu dzwoni jeden z tych kierowców na WhatsAppa i mówi, że Marcin, jest samochód z całym zapleczem do kupienia, ze wszystkim, z tirem, z silnikami dodatkowymi, skrzyniami, zawieszeniami, ze wszystkim. Po prostu jest cała ciężarówka z samochodem, który godzinę temu w finale we Francji, prowadząc wśród supercarów, dostał czarną flagę i nie wygrał tych zawodów. No i kierowca się wkurzył i powiedział, że kończy karierę, że on więcej w rallycrossie jeździł nie będzie. No i jak tak powiedział, że więcej w rallycrossie jeździł nie będzie, to zadzwonił do jednego właściwego człowieka. Memory, find, siara i wszystko jasne. Ja miałem na tą decyzję 2 godziny. No i jak się domyślacie, kupiłem ten samochód. Pewnie się zastanawiacie, kto będzie serwisował ten samochód na zawodach. Muszę wam powiedzieć, że bardzo fajna firma, bardzo mi się z nimi dobrze rozmawia. Myślę, że nasza współpraca przez sezon będzie się rozwijała. Zresztą inne osoby poszły w tym samym kierunku. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z Andreasem Erikssonem. Powiedział, że będzie się pokazywał u nas na zawodach, więc przypuszczam, że będzie serwisował jedyne właściwe auto, bo jedynym samochodem u nas w Polsce na zawodach od niego jest Fiesta, którą jeździ Darek Topoleski, więc przypuszczalnie ktoś z panów poszedł po rozum do głowy i postanowił porządnie obsługiwać ten samochód, a nie żeby się psuło wspomaganie na drugim kółku. Oczywiście myślą przewodnią budowania drugiego egzemplarza było to, żeby te samochody były identyczne. Czyli bliźniaczo podobne, żeby można było wymieniać w nich części naprzemiennie, czyli żeby silnik, żeby skrzynia, żeby elementy zawieszenia, a także elementy elektroniczne, elementy wiązki, wszystkie elementy, żeby były takie same. Czyli reasumując, jeśli jeden z samochodów ulegnie uszkodzeniu, mamy set części i mamy drugie auto identyczne, więc mamy więcej tych zapasowych części, które możemy wykorzystać. Czy to jest oszczędność? Nie wiem. Natomiast to jest duże ułatwienie, jeśli chodzi o obsługę tych samochodów. Pytanie może nasuwać się także po co? Po co mi drugi samochód? Otóż powiem wam, zawsze były dwa. Były 2 Fiesty, były 2 Escorty, były 2 Focusy. Są też 2 samochody do driftu, jest Nissan, jest Transit. Dwa samochody
pod szyldem Wicik Motorsport i Transit Center. I tak będzie też teraz. Będą 2 samochody. Nie wiem, czy uda nam się przed sezonem skończyć ten drugi samochód, dlatego że dosyć późno go zaczęliśmy. A zaczęliśmy go tak późno dlatego, że szukałem karoserii odpowiedniej, która będzie się nadawała do tego. I po znalezieniu tej karoserii okazało się, że prace nad nią będą wydłużone o ponad miesiąc. Musieliśmy też poprawić tamtą karoserię, którą widzieliście na poprzednich filmach. Właściwie nie tamtą karoserię, tylko tamten samochód. Samochód, który już był gotowy, który już jeździł po torze, który już robił wynik rzędu 42 sekund z kawałkiem w Toruniu. Czyli samochód mega szybki. Powiem wręcz zajebiście szybki. Jednak wydawało mi się, że może być szybszy. I zaczęliśmy go przebudowywać. Zmieniliśmy parę rzeczy, zmieniliśmy tunel, nadkola i tak dalej. Zmieniliśmy troszeczkę masę tego samochodu. Postaramy się przenieść pewne środki ciężkości w inne miejsca. Pozbędziemy się też uciążliwego hamulca ręcznego, który mi nie pasował i takich rzeczy, które mi po prostu nie pasują. Siadam do niego i mi nie pasują. Myślę, że przez to, że będzie mi wszystko pasowało w tym samochodzie, jesteśmy w stanie urwać kolejne dziesiątki sekund, a to jest ważne, bo konkurencja nie śpi. To chyba wszystko. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie Wicik Live, bo kanał się rozwija. I kanał w czasie sezonu, a także krótko przed sezonem 2019 będzie miał mnóstwo materiałów, mnóstwo fajnych ludzi, których będę zapraszał, a relacja z zawodów, czyli Rallycross Live, będzie niepowtarzalna w tym roku. Obiecuję Wam to, będę ją nadal robił, mimo że będę kierowcą i będę ją robił od środka samochodu, będę ją robił od środka padoku i będę ją robił w ogóle od środka wszystkiego. I właśnie zrobił mi się error device i niestety muszę skończyć. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm